Witajcie. Czy zastanawialiście się, jakie skrywają symbole i miejsca nasze polskie banknoty? Co tak naprawdę znajduje się na naszych złotówkach? Zapraszam na krótki film, w którym poznacie miejsca, znaki i symbole ukryte na polskich banknotach. Każdy zapewne odpowie, że królowie. Nie inaczej. Oprócz Mieszka I. Czy coś jeszcze? Czy rozmaitość wzorów jest czysto przypadkowa? Banknoty polskie zawierają szereg ukrytych znaków, alegorii i dopasowanych odniesień do najważniejszej polskiej historii. Banknot o nominale 10 złotych na wersję zdobi portret z księcia Mieszka I. Z jego lewej strony przedstawiono dwie rozety inspirowane wzorem z odkrytych posadzek w podziemiach katedry w Gnieźnie. Z prawej strony znajduje się roślinna ornamentyka, którą spotkamy na romańskich naczyniach liturgicznych. Na rewersie banknotu znajduje się wizerunek monety sięgający początków historii państwa polskiego. Denar pochodzi prawdopodobnie z czasów panowania księcia Mieszka I. Mimo to specjaliści są zdania, że moneta może być znacznie późniejsza i wybita za czasów Mieszka II. Kontynuując temat denara, na skomentowanie zasługuje interpretacja tego wzoru. Jedna nadmienia, że przedstawiono wizerunek świątyni, druga sugeruje, iż jest to książęca mitra. Ostatnim szczegółem są dwie stylizowane kolumny romańskie z opactwa benedyktynów w tyńcu, które są umieszczone po obu stronach denara. 20 zł z portretem Bolesława I Chrobrego. Na przodzie awersu z lewej strony znajduje się portal romański. Najprawdopodobniej nie nawiązuje on do żadnego ustalonego miejsca. Inaczej jest z koroną młodego dębu, znajdującego się po prawej stronie portretu króla, która pochodzi z drzwi gnieźnieńskich w katedrze w Gnieźnie. Korona dębu na drzwiach umiejscowiona jest w scenie ukazującej wystawienie zwłok świętego Wojciecha. Rewers także posiada motyw z drzwi gnieźnieńskich. Po prawej stronie denara jest wizerunek lwa rozpiętego na wieci roślinnej. W środkowej części banknotu znajduje się denar z czasów Bolesława Chrobrego, który na otoku ma napisane Princes Polonii, czyli książę Polski, i zarazem jest to pierwsza moneta z nazwą Polski oraz najstarszy zapis nazwy naszego kraju pochodzący z ziemi polskiej. Denar posiada postać ptaka i w tej kwestii także toczą się spory. Niektórzy uważają, że jest to orzeł, inni twierdzą, że bardziej on przypomina pawia lub koguta. Jedno jest pewne, denar jest pierwszą monetą państwa polskiego, na której pojawił się ptak. Idąc dalej, na lewo znajduje się widok rotundy świętego Mikołaja w Cieszynie, pochodzącej z XII wieku. Banknot 50 zł zdobi portret króla Kazimierza III Wielkiego. Z jego prawej strony widnieje literka K z monogramu królewskiego, znajdującego się na drzwiach bazyliki archikatedralnej świętego Stanisława i Wacława w Krakowie. Z lewej strony portretu króla znajduje się stylizowana rozeta gotycka. Rewers banknotu w środkowej części zdobi wizerunek orła z pieczęci majestatycznej Kazimierza III Wielkiego z 1334 roku. Pod pieczęcią znajduje się insygnia królewska, berło i jabłko. W tle widnieje panorama Krakowa i Kazimierza, zaczerpnięta z Inkunbału pod tytułem Liber Chronicarum, znaną w Polsce jako Kronika Świata, niemieckiego podróżnika i kronikarza Hartmana Schedla, wydana pod koniec XV wieku. Natomiast 100 zł z wizerunkiem Władysława II Jagieły po obu stronach posiada stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej. Rewers w centralnej części zdobi orzeł biały na tarczy herbowej z nagrobku Władysława II Jagieły, który znajduje się na Wawelu. Poniżej tarczy umieszczono hełm oraz dwa miecze owinięte płaszczem krzyżackim. Jest to nawiązanie do zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. Z lewej strony tarczy widnieje zarys zamku krzyżackiego w Malborku. Na banknocie o nominale 200 zł umieszczono wizerunek króla Zygmunta I Starego. Z lewej strony portretu władcy znajduje się fragment wieńca przeplecionego wstęgą. Jeśli chodzi o rewers, tutaj mamy do czynienia z pewnymi teoriami spiskowymi, które przedstawiają orła leżącego w trumnie, a opletająca go litera S to symbol dolara lub węża, który dusi orła polskiego. Prawda jest taka, że znajdujący się wizerunek orła pochodzi z fasady kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu, a orzeł jest wpisany w sześciokątny kartusz herbowy i opleciony literą S, która stanowi królewski monogram.
W tle postaci orła znajduje się fragment dziedzińca arkadowego zamku na Wawelu. Ostatni banknot o nominale 500 zł, na którym znajduje się portret króla Jana III Sobieskiego. Z prawej strony na awersie banknotu zamieszczono szyszak husarski. Przypomina o zwycięstwach odniesionych przez Sobieskiego. Ciężkozbrojna husaria pozostawała główną siłą przełamującą w tamtych czasach. Z lewej strony na tle rozety stylizowany wizerunek tarczy herbowej rodu Sobieskich Janina. Natomiast rewers posiada wizerunek elewacji zachodniej pałacu w Wilanowie. Barokowy pałac w Wilanowie został wybudowany w latach 1681–1696. Z prawej strony na tle pałacu wizerunek orła z koroną Jana III Sobieskiego z herbem Janiny, według wizerunku znajdującego się w kościele mariackim w Krakowie. Jeśli podobał Ci się materiał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.